Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie aparat Mamiya. Ale nie średnioformatowy, bo firma Mamiya jest najbardziej znana z aparatów średnioformatowych. Zresztą od średnioformatowej zaczynała. Pierwszym aparatem była Mamiya 6. Bardzo ciekawy aparat, który był już na kanale fotografii analogowej. Bardzo ciekawy, ponieważ różnił się od innych sposobem ustawiania ostrości w większości aparatów, jeśli nie we wszystkich, no we wszystkich za wyjątkiem właśnie Mamii. Ustawia się poprzez obrót pierścienia ostrość, poprzez obrót pierścienia na obiektywie lub przesuwanie za pomocą mieszka obiektywu. A oni wymyślili, że będą przesuwali film w stosunku do obiektywu. Także negatyw był przesuwany i w ten sposób ustawiali ostrość. To działa bardzo dobrze. To na tyle dobrze działało i na tyle dobry aparat był, że Mamiya postanowiła pójść dalej, czyli konstruować następne aparaty. I znane są dzisiaj, jest kilka serii aparatów małobleskowych, które stworzyła Mamiya. Też był jeden z nich, był już na kanale fotografii analogowej, ale następnym aparatem po Mamiya 6 nie była lustrzanka, tylko był mały dalmierz. Była to Mamiya 35. Pierwszy w Japonii, pierwszy japoński aparat, w którym jednocześnie przewijając film, naciągało się migawkę. No bo w większości wtedy aparatów było tak, że trzeba było naciągnąć film, a następnie jeszcze napiąć migawkę. I Mamiya 35 była takim pierwszym japońskim, który miał już to połączone. Też zresztą było o tyle ciekawy, że tak samo miał regulację ostrości za pomocą odsuwania filmu od obiektywu. W ogóle Mamiya kombinowała z tymi aparatami bardzo, bo w roku 1957 wypuściła takiego Mamiya Magazine 35. Aparat, który wyróżniał się tym, że można było zdjąć cały tył, wyjąć razem z negatywem, wziąć drugi taki sam i założyć od nowa z innym negatywem i robić zdjęcia dalej. I to można było wykonać tak, że one się nie naświetliły zdjęcia. Takich aparatów w sumie powstało kilka modeli na całym świecie, między innymi właśnie Mamiya Magazine 35 z 1957 roku. Później w 1958 roku powstała Mamiya LK, pierwszy w Japonii aparat z wbudowanym światłomierzem. Bo wcześniej, wielu fotografów uważało, że światłomierz w aparacie, a po co? Przecież raz, że większość patrzyła na niebo, na chmurki, ustawiała parametry, robiła zdjęcia bardzo dobrze. Tacy mniej doświadczeni mieli światłomierz ręczny, ustawiali i też robili bardzo dobrze zdjęcia, więc po co wbudowany światłomierz w aparat? Może się popsuć na przykład i co wtedy? W roku 1959 powstała Mamiya Rubby. Aparat o tyle ciekawy i który bardzo dobrze się sprzedawał. Był w dwóch jakby wersjach. Pierwsza początkowa miała obiektyw Mamiya Secor 48 ze światłem 2,8. Natomiast bardzo szybko został ten obiektyw zmieniony na Mamiya Secor też 48 ze światłem 1,9. 6 soczewek w 4 albo w 5 grupach. 6 soczewek. To było coś, jakość podobną. Bardzo dobra. Aparat sprzedawał się świetnie. Rok 59, przypomnę. W 61 roku powstała jego tańsza wersja, Mamiya M3, która miała inny obiektyw, słabszy obiektyw, trochę czasy zmniejszone, a w 1963 roku powstała jeszcze prostsza wersja, czyli Mamiya 4B. Prostsza, i dzisiaj właśnie jest o tej Mamiya 4B. O, właśnie, doszedłem wreszcie do tego, do czego chciałem iść. Mamiya 4B, czyli prostsza wersja Mamiya Rubby, tego kultowego w pewnym momencie aparatu, prostsza, ponieważ jego czasy są nie od 1 sekundy do 1/500, tylko tu jest od 1/4 części sekundy do 1/250 części sekundy. Tak uczciwie, czy mi jest potrzebna 1/500 część sekundy? Tak? No,
Jest. Ja lubię mieć jedną 500, bo to jest zawsze o jedną przysłonę mniej, czyli mogę troszeczkę otworzyć światło, otworzyć obiektyw i to się czasami w każdym aparacie, a w dalmierzu też się przydaje. W związku z tym tak, no ale przede wszystkim zmienili też obiektyw. Zamiast tego Mamiya Secor 48 ze światłem 1,9 zamontowali mu Mamiya Cominar 40, czyli szerzej, ze światłem 2,8. Cominar nie jest produkcją, mimo że jest Mamiya napisane, nie jest produkcją Mamii. Obiektywy Cominar produkowała firma Nitto Kogaku. Firma, która współpracowała dłuższy czas z Nikonem, wtedy kiedy się rozszedł, bo kiedyś Nikon i Canon produkowali razem, powiedzmy, aparaty, więc kiedy się Nikon rozszedł z Canonem, ale też bardziej Canon rozszedł się z Nikonem, to wtedy Nikon szukał obiektywów i między innymi Nitto Kogaku produkowało dla nich obiektywy, ale przede wszystkim produkowało obiektywy pod swoją własną nazwą Cominar. Obiektywy, które cały czas i dzisiaj są uważane za bardzo dobre obiektywy. Także ja, jak spotkałem tą Mamię 4B, tak patrzę, mówię, no kolejny japoński dalmierz, ale on ma Cominar obiektyw. To może być ciekawe. I prawdę mówiąc, tu widać za mną zdjęcie zrobione. To jest zdjęcie, to jest dalmierz. Powiedziałem, że to jest dalmierz? To jest dalmierz. Czyli ustawiamy ostrość na plamkę bardzo wygodnie. Po tylu latach, 63 rok, znaczy ona może być z innego roku, bo może być 64 albo 5 nawet. Nie wiem, jak długo produkowali Mamię 4B. Natomiast dalmierz jest cały czas bardzo fajnie widoczny, a to zdjęcie pokazuje, jak ten obiektyw fajnie rysuje. Ja próbowałem złapać minimalną odległość i moim zdaniem ustawiłem na kłódkę, ale wydaje mi się, że kadrując później musiałem się jakoś przesunąć i zgubiłem to, bo raczej, że ustawiłem źle ostrość, to mi nie wchodzi. To raczej nie. Raczej kombinowałem, żeby uzyskać, bo to ma minimalną 0,9 metra, czyli niecały, 0,9, czyli niecały metr. I myślę, że to jest powód, dla którego ja po prostu się przesunąłem tak, że kłódka mi wyskoczyła z ostrości. Ale jak popatrzymy na ten obiektyw, na to zdjęcie, to widzę, że to jest fajny obiektyw. No, ale jakbyśmy spojrzeli na przykład na to zdjęcie, pokaż mi, gdzie jest myszka, od kościoła, jak bym powiększę któryś detal, powiedzmy tej dzwonnicy, to widać, że jego rozdzielczość, jego jakość jest bardzo dobra. Znaczy kominary, ja próbowałem znaleźć informacje na temat tego obiektywu, jaka to jest konstrukcja. Nie wiem, czy to jest 3 soczewki, czy to są 4 soczewki. Nie udało mi się tego znaleźć, takiej informacji. Było kilka modeli Mamii produkowanych z tym obiektywem. Obiektyw jest spotykany z mocowaniem Fuji, były kominary albo z zwykłym M42, gdzie były do różne obiektywy, czyli mogły być dłuższe, krótsze. Widziałem, ktoś się bawił, testował 200. Cominara 200, Mamiya Cominar chyba był, dlatego mi wyskoczył, że były połączenie tych nazw. No i jak prawdę mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, które on zrobił na cyfraku jakimś, tą 200 Cominara, to mówię, no szacun, ale jak patrzę na te zdjęcia, to też się nie mam do czego przyczepić. Nie, oczywiście troszeczkę idzie do góry, no ale to nie jest shift. Jak budynek jest wysoki, to się musi zwężać ku górze, natomiast żadnego winietowania. Zdjęcie jest, no, bardzo dobre. Kolejny japoński dalmierz, mały, który jest bardzo dobry, znaczy mały. Jeśli porównamy go do tego Paxa M4, który nie tak dawno był na kanale, to on jest duży. Tamten był jest tak zdecydowanie mniejszy od niego, ale to jest bardzo poręczny aparat. Ma fajny, ciekawy system pomiaru światła, ponieważ powiedziałem, że ma światłomierz, tu widać z góry ma światłomierz. Na światłomierzu światłomierz pokazuje strzałką jakąś cyferkę. Jest to ekwiwalent naświetlenia, czyli EV. I ja na obiektywie muszę tą całą cyferkę ustawić sobie, obracając czy czasem, czy przysłoną, to już obojętne. Tak jak na przykład, powiedzmy, że jak mi nie świeci, bo jest zaklejony.
Czyli nie działa. No to prawidłowo. Chciałem powiedzieć, coś się stało. O, świeci mi w tamtą stronę i pokazuje mi w tej chwili 6. Ja ustawiam sobie tu z góry cyfrę 6 i co? I jeśli ustawię cyfrę 6, to widzę, że przy 1/250 części sekundy przysłona jest 5,6. Ale jak sobie trzymając dwa pierścienie razem, co jest bardzo wygodne, przekręcę, mogę mieć 1/125 przy przysłonie 8, 1/60 przy przysłonie 11, 1/30 przy przysłonie 16 lub 1/15 przy przysłonie 22. 1/15 to już bym nie ryzykował, 1/30 mogę sobie zrobić, czyli mam dostępność głębi ostrości, w tym wypadku przy tym oświetleniu od f16 do f5,6, czyli bardzo dużo. Żeby mi poprawić tutaj moje postrzeganie tej głębi ostrości, to oni sobie przysłony są kolorami oznaczone, a na pierścieniu są kropeczki w różnych kolorach, więc bardzo łatwo widzę, że przy przysłonie, na przykład, przy przysłonie 11 mam zieloną kropeczkę, czyli jeśli chciałbym uzyskać pełną głębię ostrości, czyli do nieskończoności, to jak ustawię odległość na 3 metry przy 11, to będę miał wszystko ostre od 1,70 m do nieskończoności. I mogę wtedy nawet tym dalmierzem się nie przejmować. Oczywiście ja lubię mieć mniejszą głębię ostrości, więc tak jakbym tutaj kombinował, że tak jak przy tym zdjęciu było, tam jest najmniejsza, jaką mogłem wycisnąć z niego, nie pamiętam jaka. Świeciło słońce, więc możliwe, że to jest 5,6, ale naprawdę nie zapisałem sobie. Natomiast to jest wygodny. Pomiar światła, znaczy wskazania tego światłomierza są bardzo wygodne, proste i szybkie w obsłudze. Także bardzo łatwo się go nauczyć. Do tego bardzo czytelna, dobra, wygodna plamka do ustawienia ostrości. Jak go otworzymy, mamy klasycznie, także jak w wszystkich aparatach, nie ma żadnych wydziwniań w zakładaniu negatywu. Przewijanie, zrobienie zdjęcia, musimy tylko tarczę z licznikiem ustawić ręcznie, bo nie ma automatycznego licznika, ale to jest, w nim wszystko działa tak, jak ja bym sobie życzył, żeby działało w aparacie fotograficznym. To jest, tak jak powiedziałem, kolejny fajny dalmierz japoński. O, pogniotło mi się. Będę musiał sobie chyba nową taśmę przyciąć. To nie jest problematyczne. Tak, nie, jeszcze będzie się nadawała. O, zakleiłem, ja go tak kupiłem w takim stanie, czyli bez żadnego pokrowca i że tak u mnie stoi na półce, więc ma zaklejony na co dzień światłomierz, bo to jest światłomierz selenowy, w związku z tym on nie wymaga baterii, co jest jego zaletą, a zużywa się z czasem od padania światła. Selen po prostu się zużywa, wyświeca się. Więc jest zaklejony i w tym momencie mi się nie zużywa. W każdej chwili mogę odkleić i zacząć go używać i polecam zaklejanie selenów, jeśli nie mamy do nich pokrowca. A natomiast sam aparat jest naprawdę... Chciałbym porobić sobie zdjęcia tym Mamiją Rubby, który ma ten obiektyw 1,9 i czasy ma od 1 sekundy, od 1 sekundy to mi mniej tak zależy, a do 1/500, ale Mamiya 4B, Mamiya 4B sprzedawana była w Japonii w części świata, natomiast można go spotkać bardzo często jako Rank Mamiya. To był bodajże na brytyjski rynek sprzedawane z tą nazwą. Rank Atlas i jeszcze pod jakimiś nazwami można było go spotkać, także był i jest popularny. Chyba Rank Mamiya nawet jest bardziej popularny od Mamiya 4B, aparat spotykany częściej. Jest bardzo fajnym aparatem. Jego następca, czyli Mamiya 35D, jest taki sam, tylko ma zamiast salenowego światłomierza ma komórkę CDS, która mierzy światło. Poza tym się niczym nie różni i też może być, i też ma ten obiektyw kominar. Zresztą ten kominar był w kilku różnych modelach Mamii montowany i nie to, że jestem fanem kominarów, natomiast podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Także jak Ci się trafi Mamiya 4B, Rank Mamiya albo coś podobnego, Mamiya 35D, albo jakieś podobną Mamiję z kominarem, warto. Naprawdę warto. Zresztą ja się przekonuję, że te japońskie dalmierze są naprawdę fajne. To jest bardzo solidnie wykonane, bardzo dobrze. Mają dobre migawki, dobre obiektywy,
Co więcej do szczęścia potrzeba? Nic więcej. Jedynie trzeba kupić negatyw. A propos kupienia negatywu, bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na kanale Fotografia Analogowa, ponieważ można wspierać poprzez guzik pod filmem wspieranie. I tam jest kilka osób, którym bardzo dziękuję za to, że dzięki Wam mam po prostu pieniądze na to, żeby negatywy kupić, oraz patronów, których jest trochę więcej osób, czy bo kilkanaście, którym też bardzo dziękuję, ponieważ dzięki Wam mogę nawet taki aparat czasami kupić. No, dzięki pieniążkom od patronów. Także wszystkim osobom wspierającym i patronom bardzo dziękuję. Innych zachęcam do tego, bo dzięki właśnie tym osobom kanał trwa i się rozwija. Także zachęcam do obejrzenia zdjęć. A nie powiedziałem jeszcze, aha, miałem tu zdjęcie pod światło przygotowane. O, spójrzmy sobie na to. To jest zdjęcie zrobione pod światło. To po środku, tam między gałęziami, to jest słońce. A ławki na dole są bardzo dobrze naświetlone. Znaczy, oczywiście, to nie jest tak, że on tak wskazał mi światło, jak zrobiłem. Nie, zrobiłem klasycznie, czyli opuściłem aparat na tyle, żeby mi nie łapał słońca. Sprawdziłem, ile mi pokazuje wskazówka, tak ustawiłem i zrobiłem zdjęcie. Natomiast no, obiektyw, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Kolejny raz jestem pod wrażeniem jakości japońskiego małego obiektywu w japońskim małym dalmierzu. Także polecam. Mamiya 4B, rank Mamiya i dalmierze Mamii. Naprawdę warto się nim zainteresować. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.